Witam serdecznie. Jeśli macie za długie zasłony, pokażę Wam, jak je skrócić. Moje zasłony są bardzo długie i muszę je skrócić o 50 cm. Żeby nie mierzyć 2,5 metrowego płata materiału od góry do dołu, żeby sobie odznaczyć odcinek, który muszę skrócić, po prostu będę mierzyła od dołu. Jak to zrobię? Zobaczcie. Zasłonę składam sobie na pół, czyli ja sobie, tak Wam pokażę, na pół. Wzdłuż na pół. Tak. To jest dół zasłony. To jest dół zasłony. Ja muszę skrócić o 50 cm, czyli mierzymy sobie 50 cm. Tak. I teraz musimy się zastanowić nad tym, jakie chcemy mieć wykończenie, jaka szerokość będzie odpowiadała nam wykończenia naszej zasłony. Czy ma być szeroka, tak jak ta na przykład, tutaj mam wykończenie na 5 cm, czyli musiałabym dodać na szwy 5 cm plus następne 5 cm, żeby podwinąć sobie 2 razy. Lub 5 cm i 1 cm tylko na podwinięcie. No, zawsze to lepiej wygląda, jeżeli szewek jest szerszy niż zwykły, tak jak na przykład ta strona na 2 lub na centymetr. Więc ja sobie skracam, dodając 6 cm. Czyli zaznaczone 50, zaznaczonych 50 odejmuję sobie 5 cm na podwinięcie i centymetr na schowanie obciętej części. I kroimy. Ja już tutaj mam ładnie zaznaczone, żeby mi nie uciekło, to sobie obciążę trochę. Firana jest długa, dlatego mam kłopot z ułożeniem jej na stole. Normalnie robiłabym to na podłodze, ale ze względu na to, że chcę Wam to pokazać, robię to na stole. Dobra. I teraz szybciutko tylko jeszcze sobie zaznaczę. Tu mam 50 i odejmuję 6, zostaje nam 44 cm. I mi ten kawałek zaznaczony wystarczy, nie muszę zaznaczać na całej linii. Dlaczego? Zaraz pokażę. Bardzo prosto. Ścinam około 20 cm, składam równiusieńko dół, składam i tnę według linii. Przekładam, nie wiem czy widzicie, przekładam dół, to jest dół i tnę według linii. Nie ma opcji, że zrobimy to źle. Nie ma opcji, że wymiary będą nam się nie zgadzały, dlatego że interesuje nas tylko to, o ile za długa jest zasłonka. I robimy to od dołu, nie męcząc się przy mierzeniu całości od góry, bo jest to o wiele trudniejsze i niepotrzebne. Dobra,
Mamy już obciętą firankę, zasłonkę, przepraszam. Co robimy dalej? Teraz, jeżeli nie jesteście pewne, czy wyjdzie Wam to równo, po prostu zaprasujcie sobie centymetr na całej szerokości zasłony. Przeprasujcie centymetr i 5 centymetrów, które wyjdą nam jako podwinięcie. Jeżeli nie musicie tego robić, jeżeli nie chcecie bawić się w prasowanie przed szyciem, po prostu pracujcie z miarą. Czyli zaznaczcie sobie centymetr, 5 centymetrów od dołu, tak jak ja potrzebuję 5 centymetrów i co kawałek mierzcie sobie te wymiary, szyjąc zgodnie z nitką, jak to się mówi, zgodnie z nitką, czyli żeby równiutko, żeby jeżeli maszyna nam troszeczkę poddaje od dołu, zepnijcie sobie przed szyciem szpileczkami, żebyście wiedziały, czy coś się ściąga, czy wszystko jest ok. No i mamy przeszytą zasłonkę. Ja sobie przeszyłam 2 razy i przeszyłam sobie jaśniejszymi nićmi, dlatego żeby było widać to szycie. Wygląda to wtedy efektowniej, ale to już jak kto uważa. Tym sposobem zasłonki mamy skrócone, miłe panie. Podsumowując, mierzymy zasłonkę od dołu, żeby nie męczyć się z metrami zasłoń. Składamy na pół, mierzymy o ile musimy skrócić zasłonę, dodając centymetry na szwy. Zaprasowujemy lub nie, jak to uważa. Jest o wiele wygodniej i szybciej podwinąć taką zasłonę, jeżeli jest przeprasowana na wymiar, jaki ma mieć w efekcie końcowym. To wszystko, miłe panie. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku.